Cześć, z tej strony Radek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka o niezrealizowanych inwestycjach drogowych. Lublin Filaretów. Ulica Filaretów w Lublinie biegnie z centralnej części miasta w kierunku południowym. Miała być dwujezdniową arterią dojazdową do planowanego dworca Lublin Zachodni oraz trasy zielonej, czyli miejskiej obwodnicy. Ani stacja kolejowa, ani trasa zielona wówczas nie powstały, a sama ulica Filaretów na południowym odcinku została wybudowana połowicznie. Ulica przebiega wiaduktem nad dolinką, w którym znajduje się park. Z dwóch jezdni zbudowano tylko jedną, a z planów budowy drugiej nitki pozostało jedynie 6 rzędów filarów oraz 2 przyczółki na przeciwległych skrajach wąwozu. Budowla pochodzi z przełomu lat 80. i 90. Kilka lat temu mieszkańcy miasta wyszli z inicjatywą, aby zagospodarować budowlę jako wiszące ogrody z tarasami widokowymi. Niestety projekt nie zyskał wystarczającej liczby głosów w głosowaniu nad budżetem obywatelskim. Z pomysłu pozostał tylko zasadzony przez aktywistów miejskich bluszcz, który bujnie obrósł filary niedoszłego wiaduktu. Kilka lat temu, przy okazji modernizacji linii kolejowej z Lublina do Warszawy, wybudowano stację Lublin Zachodni, ale nadal nie ma do niej porządnej drogi dojazdowej. Trasa zamkowa w Szczecinie. Budowa trasy zamkowej w Szczecinie, dwujezdniowej arterii łączącej lewobrzeżną i prawobrzeżną część miasta, rozpoczęła się w roku 1978. Jezdnię wlotową do centrum otwarto w roku 1987, a jezdnię wylotową 9 lat później. Poprowadzona niemal w całości na estakadach, stanowi jeden z najdłuższych obiektów mostowych w Polsce. Ma długość 1,7 km, kształt odwróconej litery S i przechodzi nad kanałem Parnicą, wyspą Łasztownią i Odrą Zachodnią. W rejonie przejścia na drogą krajową nr 10 znajduje się kilka elementów nieukończonej infrastruktury drogowej. Estakady posiadają kikuty pozwalające na wyprowadzenie z nich nowej drogi. Miała ona prowadzić do zupełnie nowego układu tras szybkiego ruchu na Międzyborzu, który nigdy nie został zrealizowany. Pod spodem znajdowało się kilka szeregów nieużywanych filarów oraz nieużywana pochylnia dla pieszych. Były to niedokończone elementy infrastruktury dla pieszych, która miała połączyć przystanki autobusowe zlokalizowane na trasie zamkowej z poziomem terenu, ulicą Energetyków. Budowle te, służące w praktyce jako nośniki z sztuki ulicznej, zostały wyburzone w roku 2018. Mysłowice, ulica Oświęcimska. Droga wojewódzka nr 934 w Mysłowicach jest na pewnym odcinku dwujezdniowa. Na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Ziętka droga wojewódzka 934 skręca w lewo, ale dwujezdniówka ciągnie się dalej prosto, by po kilkuset metrach urwać się w krzakach. Jest to niedoszła obwodnica dzielnicy Brzęczkowice, którą zaczęto budować pod koniec lat 80. i nigdy nie ukończono. Budowa tej drogi, zwanej pod nazwą Nowo-Oświęcimska, figuruje przez cały czas w planach miast. Póki co miasto stopniowo wykupuje działki pod tą budowę. Cieszyn-Bobrek. Cieszyn, miasto na pograniczu Polski i Czech, liczy obecnie niecałe 60 tysięcy mieszkańców, z czego trochę ponad połowa mieszka po polskiej stronie granicy. Kilkadziesiąt lat temu, za czasów PRL-u, prognozowano znaczny wzrost liczby mieszkańców, co miało mieć związek z rozwojem przemysłu górniczego w okolicy miasta. Wychodząc naprzeciw tym prognozom, władze zaplanowały budowę nowego osiedla mieszkaniowego w dzielnicy Bobrek, mogącego zakwaterować 18 tysięcy mieszkańców. Na obszarze o powierzchni 100 hektarów planowano wybudowanie gęstej sieci ulic, kilkudziesięciu bloków mieszkalnych, szkół i innych budynków użyteczności publicznej, supersamu oraz terenu rekreacyjnego. Budowę rozpoczęto dopiero u schyłku PRL-u i jak można się domyślać, transformacja ustrojowa zniweczyła ambitne plany architektów i urbanistów. Ostatecznie na osiedlu Bobrek Wschód powstało 6 bloków mieszkalnych oraz garaże, natomiast na osiedlu Bobrek Zachód 18 bloków mieszkalnych. Do dziś w rejonie tym można natknąć się na zarastające roślinnością pozostałości niezrealizowanej do końca infrastruktury, np. elementy kanalizacji w lesie. Najciekawszym obiektem są schowane wśród drzew filary wiaduktu nad ulicą Działkową, który miał zapewniać wygodne połączenie osiedla nowym węzłem na S52 poprzez ulicę Zamarską. Innymi elementami niedokończonej infrastruktury drogowej jest kilka ulic kończących się w polu lub lesie
oraz rezerwa pod węzeł typu Karo drogi ekspresowej S52 z ulicą Zamarską. Warszawa. Wiadukt WD64 przy drodze ekspresowej S2 w Ursusie. Opisany w pierwszym odcinku węzeł Marynarska w Warszawie, film wyświetla się w prawym górnym rogu, nie jest jedynym nieużywanym elementem infrastruktury drogowej, który powstał przy okazji budowy drogi ekspresowej S2. W miejscu, gdzie S2 przekracza linię kolejową nr 1, wzdłuż jezdni ekspresowych został wybudowany dodatkowy wiadukt dla ruchu lokalnego. Generalna dyrekcja wybudowała sam wiadukt. Dowiązanie do dróg lokalnych z obu stron miały sfinansować samorządy. Ponieważ samorząd nie zdążył opracować projektu do momentu zatwierdzenia pozwolenia na budowę S2, nie mógł skoordynować prac z budową prowadzoną przez Generalną Dyrekcję i musiał czekać na zakończenie rządowej inwestycji. Następnie okazało się, że inwestycję blokuje 5-letnia gwarancja na trasę S2. Pomimo powtarzających się rok w rok zapewnień urzędników o rozpoczęciu budowy, kilkusetmetrowe dojazdy do wiaduktu do dziś nie zostały wybudowane. Aktualnie oficjalną przyczyną opóźnień są trwające uzgodnienia z wojewodą mazowieckim w celu wyrażenia wstępnej zgody w imieniu Skarbu Państwa na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości. Wiadukt pozostaje zatem popularnym miejscem spotkań lokalnej młodzieży, o czym świadczą duże ilości rozbitych butelek. Bytom, ulica Wrocławska. Droga krajowa nr 94 w Bytomiu, ulica Wrocławska, przechodzi dwujezdniowym wiaduktem nad linią kolejową nr 131. Wzdłuż drogi znajduje się trzeci nieużywany wiadukt. Wiadukt został wybudowany w roku 2000 i jest przeznaczony pod linię tramwajową. Dawniej linia tramwajowa z Bytomia biegła wzdłuż drogi krajowej 94 przez Miechowice i Rokitnicę aż do wsi Wieszowa. Linia ta została wybudowana w latach 1913-1925. Pierwotnie zarówno ulica, jak i linia tramwajowa przebiegały pod linią kolejową. W roku 1983 z powodu szkód górniczych wystąpiła konieczność zamknięcia i wyburzenia wiaduktu kolejowego i wybudowania w jego miejscu nowych wiaduktów drogowych. Oznaczało to wstrzymanie kursowania tramwajów do Miechowic i Wieszowy, a w dalszej perspektywie całkowitą likwidację linii tramwajowej. Pozostałości szyn można jeszcze znaleźć wzdłuż drogi nr 94 w zabrzańskiej dzielnicy Rokitnica. W planach jest odtworzenie linii na odcinku do dzielnicy Miechowice. Wzdłuż drogi krajowej nr 94 zachowana jest rezerwa terenowa. Również wybudowany w roku 2012 węzeł drogi krajowej 94 z obwodnicą Bytomia także posiada rezerwę. Niestety budowa od wielu lat pozostaje tylko w sferze planów. Co ciekawe, okolica wciąż odczuwa skutki szkód górniczych. W ostatnich latach wyburzono tu z tego powodu wiele budynków, a także otwarty w roku 1998 przy skrzyżowaniu Wrocławskiej i Konstytucji lokal McDonald's, który został zamknięty w roku 2016. Droga Sudecka. W Karkonoszach, na polsko-czeskim pograniczu, znajduje się niepozorna szosa o ponurej historii. Budowa drogi, prowadzącej z miejscowości Borowice w stronę wyższych partii gór, rozpoczęła się pod koniec lat 30. XX wieku po aneksji czeskich Sudetów przez III Rzeszę Niemiecką. Inwestycja miała strategiczne znaczenie w obliczu planów militarnych Hitlera, gdyż miała połączyć północną i południową stronę Karkonoszy. Po wybuchu wojny do budowy drogi wykorzystywano jeńców wojennych. Robotnicy przymusowi umierali z powodu wycieńczenia, a pod koniec wojny osoby pozostałe przy życiu rozstrzelano. Łączną liczbę osób zmarłych w związku z budową tej drogi ocenia się na około 1000. Przy drodze znajduje się cmentarz jeńców wojennych. Z powodu klęski Niemiec w wojnie droga nie została ukończona. W latach 70. rozważano dokończenie budowy, aby stworzyć nowe połączenie drogowe między Polską a Czechosłowacją, ale ostatecznie pomysł został zaniechany. Pokryto jedynie nawierzchnią bitumiczną istniejący 4-kilometrowy fragment szosy, którym obecnie można dojechać jedynie do prowizorycznego parkingu przy niebieskim szlaku turystycznym. Droga Stalina. Na koniec ciekawostka za naszej wschodniej granicy. Na Ukrainie na długości kilkuset kilometrów w przebiegu północ-południe od okolic Nowogrodu Wołyńskiego do Mochylewa Podolskiego ciągnie się częściowo ukończona droga nasuwająca skojarzenia z Berlinką. Skojarzenia są uzasadnione, gdyż droga ta powstała w tym samym okresie.
Jej budowę rozpoczęto w roku 1937 i miała pełnić funkcje militarne. Łączyć fortyfikacje wzdłuż zachodniej granicy Związku Radzieckiego. Niewykluczone, że docelowo miała być częścią drogi szybkiego ruchu łączącej Leningrad, obecnie Sankt Petersburg, z Odessą. Do jej budowy wykorzystywano pracowników przymusowych z gułagów. Po wojnie droga utraciła swoje strategiczne znaczenie i jej dalsza budowa została zaniechana. Jedynie południowy, około 160-kilometrowy odcinek został ukończony. Przebiega nim fragment europejskiej trasy E583. Przebieg północnego, nieukończonego odcinka jest bardzo dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych. Istnieje kilka niewykorzystywanych mostów i wiaduktów nad liniami kolejowymi i rzekami. Droga charakteryzuje się bardzo długimi odcinkami prostymi i raczej nie przebiega w pobliżu większych miast. Film powstał przy współpracy z Tomkiem z forum Skyscraper City, za co mu serdecznie dziękuję. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.